Hello viewers and welcome to my new video. If you are here for the first time or you have been watching my videos and you haven't subscribed yet, please go ahead and click that subscribe button. Today I've got a very cool story about a person. He's called Adam Romek. He's from Poland, and what he's actually done is absolutely phenomenal. He rode his bike all the way from Krakow in Poland to Manchester in the UK. Did it all independently by himself, just himself and his bike. What's really interesting about this story is that Adam found my channel in preparation for his journey. He was watching some of my videos and he became really interested because I had some videos about, cycling in the UK, even cycling in the Netherlands, because he was actually going to go through the Netherlands as well. So after watching a couple of my videos, he commented under one of them and I replied, and we decided to meet up when he gets up to Manchester, and I asked him if he would be happy for me to do an interview with him and about his wonderful journey, and he agreed. So the result is this video. Dzisiaj mamy wspaniałego gościa, z którym przeprowadzę wywiad. Adam Romek z Krakowa, który przejechał cały dystans z Krakowa aż do Manchesteru, do Hythe, tak? Tak. To pierwsze moje pytanie jest, z czego w ogóle to się wzięło, ten cały pomysł tej podróży? Chyba z lenistwa. Tyle w życiu, co ja zrobiłem, to zrobiłem dosyć sporo, bo 2 domy na przykład zbudowałem. Tyle, co się przechorowałem, bo i zawał serca, i aorty brzuszne plastikowe, i astma. No, stwierdziłem, że przed telewizorem to ja nie będę umierał, bo mi się nie chce. W związku z powyższym, jeżdżąc na rowerze stacjonarnym w domu i po części tak, żeśmy sobie jeździli rekreacyjnie z żoną, widziałem filmy o podróżach wielodniowych, wielotygodniowych i to mnie zafascynowało i stwierdziłem, że czemu nie. I na forum zapytali, a dlaczego do Manchesteru? To im odpowiedziałem, a dlaczego nie? No wszyscy gdzieś jeżdżą do ciepłych krajów, prawda? Ja na windsurfing jeździłem do Grecji. No a teraz stwierdziłem, nie dość, że do Manchesteru to jest trasa podwiat zachodni i trochę chłodna. No, ale trochę może lepsza pogoda, tak? Znaczy w sensie, że nie jest aż tak gorąco, bardzo gorąco. Znaczy generalnie to miałem jechać, końcem września, tak, że do grudnia sobie tu dojadę, bo te zimy marne dosyć są. No ale moja żona stwierdziła, żeby lepiej jechać w lecie, dłuższy dzień, to cieplej. Tym bardziej, że pod namiotem miałem też nocować. Spędziłem parę nocy pod namiotem, nawet raz na dziko. A oprócz tego masz jeszcze dzieci tutaj, prawda? No to też syna i 2 małych wnuków. No, to też chyba była duża motywacja, nie? Żeby akurat... To była chyba po drodze jak jechałem, to cały czas się motywowałem, że jadę do tych chłopaków. Do tych maluchów jadę, że kiedyś powiedzą, że ich dziadek to jak mu odbiło, to zamiast samolotem przylecieć, to przyjechał na rowerze. A ile... Taka bieda była w Polsce, że emeryt na rowerze przyjechał. A ile kilometrów w sumie zrobiłeś podczas trasy? Ta trasa dokładnie mi nawigacja wybiła 1876 km. Bardzo dużo. I w ile dni? Ile dni to zajęło? 31. Wyjechałem 26 czerwca z Krakowa o 6 rano i byłem 27 w Hythe, no po południu gdzieś tam. Nawet nie wiem, która godzina, taki byłem zafascynowany, że tu dojechałem. To taki miesiąc takich, powiedzmy, wspaniałych wakacji praktycznie. Bity miesiąc. Tak. I powiem wam, że nie żałuję. To, co się widzi z siodełka. Tym bardziej jadąc z sakwami, to ja też nie pędziłem, bo sobie jechałem. Miałem obliczone, że 30 dni, średnia tam 50 parę dziennie. Fajnie, Spokojnie. Fajnie.
i widzisz różne rzeczy. Stajesz w różnych miejscach, sobie zdjęcie zrobisz lub nie. Ja jestem technokratą, w związku z tym wiele miejsc opuściłem, wiesz, co moja żona by napstrykała, wiesz, parę filmów zrobiła i nic narobiła, a ja to wszystko mijałem. Cały czas myśląc, że sobie, żeby tam dojechać do tych moich chłopaczków. No, pewnie. A jakie były jakieś największe, nie wiem, przeszkody albo bariery, albo czy coś się w ogóle wydarzyło na przykład po drodze, czy jest jakaś historia, nie wiem, co się stało z rowerem? No, znaczy albo... na samym początku przerzutka ta przednia mi odmówiła zrzucania na najmniejszy bieg i w lesie Tęczyńskim pod Krakowem, a chyba wiecie gdzie to jest, nie? Zabierzów. Tam taka górka, myślę, kurde. Pchałem prawie pod każdą, bo albo musiałem zrzucić palcami na dół i wtedy miałem takie trochę mocniejsze przełożenie, albo tylko druga i trzecia, drugi i trzeci blat mi pracował. Aha. I dopiero dojechałem do miejscowości Toszek i jadąc zobaczyłem przy drodze serwis rowerowy i sklep. I zatrzymałem się, bo chodziło mi też o dopompowanie powietrza do kół, bo Tak. wydawało mi się, że to huśtanie takie może być przez powietrze. I w hotelu próbowałem to napompować pompką, to innym, żebym się zdyszał i jeszcze mi uszło powietrze. Aha. Znaczy uszło mi na stacjach benzynowych i musiałem to pompką dopompować. I oni wtedy wyszli, ten chłopak mi dopompował elegancko koła, które mam do dziś nabite. I powiedziałem o tej przerzutce, wyregulował i do dzisiaj mi ta przerzutka pracuje. Super. A wyjechał rower z Krakowa, gdzie go dałem na serwis, że jadę w taką trasę, co by mi zrobili z rowerem. No niestety różnie to jest. Wspaniale, no. No i to była przygoda, bo mnie wkurzało. No, w Pyskowicach, wierzycie, jest ulica, nazywa się Górnośląska. Ulica się kończy w chmurach. Spadek ma, nachylenie ma 6-7%. Aha, aha. Nie mogłem go wypchać tego roweru tam, a z długości chyba z 1,5 kilometra. Pytanie właśnie to jest teraz ile bo miałeś sakwy, tak, na rowerze, ile w sumie ważył cały rower z sakwami? 50 kg. Nie licząc jedzenia, które już zacząłem po drodze dokupywać, bo żeby mieć tak kanapki, bułki, przyjeżdżałem wieczorem gdzieś tam czy na kemping, czy do hotelu, no to żeby jakieś jedzenie było. To jeszcze do tego wywiozłem, nie wiem, za 2-3 kg, no bananów zawsze 5-6, no to jest ponad kilo. To bardzo ciężki Plus rower. Tak. okazało się, że tak, tu miałem wody 2 litry w bidonach, to jeszcze 1,5 litry wody wiozłem w butelce. Bo raz na kempingu w takim dzikim się okazało, że rano to z biedą się mogłem ogolić, bo mi wody brakło. No a właśnie z tymi kempingami, jakbyś mógł powiedzieć, gdzie ty spałeś w ogóle po drodze? Znaczy spałem najczęściej w hotelach, bo stwierdziłem, że za stary jestem, a moi spadkobiercy są dość bogaci, więc ich trochę oskubię na hotele. Poza tym syn mi pomagał w tej jeździe, żeby w miarę 50-60 km był jakiś nocleg. W Polsce z kempingami jest dramat. Na dziko, wiesz, ja jestem trochę za stary, żeby wyciągać się w nocy z namiotu i poza tym pomyślałem, dlaczego ja mam ryzykować za paru euro. Całe życie pracowałem na to i później to po hotelach. Hotele, takie pensjonaty, agroturystyka w Polsce, bardzo fajna sprawa i niedroga, wspaniali ludzie. W różnych miejscach spałem. A przez które kraje dokładnie przejechałeś? Wyjechałem z Krakowa, więc jechałem przez cały Śląsk, Wrocław, Opole, do Żor, za Żorami tam przez taki mosteczek. Ścieżka rowerowa mnie przeprowadziła do Niemiec. Musiałem sobie bramkę otworzyć na tym mostku, bo tam była taka bramka dla rowerów tylko. I pierwszy kemping był przed Cottbus, bardzo fajny taki agroturystyczny kemping. Później przez Cottbus, Magdeburg, Hanower, Osnabrück do
Holandii, Apeldoorn, Utrecht, no, i z Utrechtu do Rotterdamu, tam na południe, do przystani promowej Hoek van Holland. Aha, Tak się czyli, nazywa. czyli prom był z Rotterdamu. Z Rotterdamu do Harwich. Aha, aha. Do Harwich, no i z Harwich górami, bo na dzień dobry mnie spotkały angielskie pagórki I dotąd. Które miejsca w takim razie były najbardziej górzyste podczas całej trasy? Znaczy, które kraje? Niemcy były bardziej górzyste, czy Anglia? Nie, w Niemczech to raptem tylko miałem 2 hotele, co wynaleźliśmy ze synem, to akurat były w górach. No i do każdego hotelu musiałem iść na nogach z rowerem, bo były takie podjazdy. Ale generalnie tak, no w Polsce ten kawałek tutaj od Zabierzowa. Później no, na Śląsku też takie były podjazdy dosyć strome i długie. No i chyba, no i Anglia. No a Anglię to pamiętam, no, piękną trasę rowerową po starym torowisku. Nie pamiętam miejscowości, ale wiem, że do Buxton. Fantastyczna trasa rowerowa. Później z tego Buxton była świetna trasa rowerowa nad kanałem. To te dwie trasy mi w Anglii trochę uśmiech poprawiły, bo jeszcze mnie zjechał, już trzeba było wyjeżdżać. A jakbyś mógł coś powiedzieć o maszynie, o rowerze, bo wiadomo, to jest to, na czym tutaj dojechałeś. Co to jest w ogóle za rower i... To jest specjalny rower wyprawowy, tak go Trek reklamował jeszcze lat temu 10. Do dzisiaj produkowany, do dzisiaj trzeba w kolejce stać, żeby go kupić. To jest aluminium? Nie, to jest chromowo-molibdenowa stal, Aha, aha. więc jest to metalowy rower. Tak. Nie jest aż taki ciężki, jest bardzo wytrzymały. Na nierdzewnych szprychach, piasty, te hamulce tarczowe, same korby to są 175, plus te przełożenia. Tutaj najmniejsze przełożenie jest niespotykane w tych rowerach trekkingowych na przykład, czyli, bo to jest najmniejsze chyba 1,1. Aha, To jest takie przełożenie. Bardzo dobry rower, pakowny, no a że te bagaże to u mnie były dość spore, to huśtało nim jak pijanym po wypłacie. I powiem jeszcze jedno, siodełko Brooks, angielskie siodełko. Tak, właśnie zauważyłem, że siodełko, bo wiesz co mnie zastanawia, wiesz, na takie bardzo długie wyprawy, nie, że jechałeś na rowerze, wiesz, przez 31 dni, to mnie to na przykład osobiście zastanawia, wiesz, jakie jest najlepsze siodełko, no bo wiesz, czy na przykład ja bym wytrzymał na przykład na swoim takim sportowym siodełku, nie jest. Pampersie byś nie wytrzymał. Pampersy mają wkładki 3, 4, 5, 6 godzin. Ja mam dwa pampersy tam w sakwach. 5 i 6 godziny najnowszy jakiś karbonowy kupiłem. Po 3-4 godzinach one są tak namoknięte, jakbym się zesikał do nich. W związku z tym jadąc 10 godzin, bo to przecież wyjeżdża się o 7, 8 rano i do wieczora jedziesz z przerwami, ale tego pampersa na dupie nosisz, tak? No tak. I jedziesz. Wentylacji w pampersie nie ma żadnych. W związku z tym ja jeżdżę w shortach i w zwykłych gaciach. Okej. Zwykłe majtki i to jadę już ponad 1000 km. Porzuciłem pampersy i jadę, ile bym godzin nie jechał. Tyłek jest suchy, nieodgnieciony i jedzie mi się wygodnie. Czyli... Fakt, że już siodełko już popracowało, ono ma ponad 2000 km i już się ułożyło do mojego tego zadu. Ale siodełku sobie chwalisz w takim razie. Jest bezkonkurencyjny. Tu w Anglii, wyjeżdżając na taką górę, wyjechałem na nią, no i oczywiście na górze był taka zatoka postojowa. Zatrzymałem się, żeby wiesz, napić się i zjeść batona, nie? I dojechał do mnie taki miejscowy kolarz i na siodełku Brooksa, ja to zauważyłem.
No i żeśmy rozmawiali i on, wiesz, na szosowym rowerze. Mówi, a to sobie tak codziennie 150 do 200 km robię. Ja mówię, po tych górkach, to nie są takie duże. No ja pierdzielę, nie? No tak, tak. Wiesz, ja na tą górę tam wyjeżdżałem, ale to było prysz, bo później zjazdu miałem, nie wiem, z 5 km było takiego fajnego, ale szybkiego zjazdu, 30 parę, 40 na godzinę, nie? I on sobie tak, wiesz, jeździł na broksie. Dlatego wiem, bo w Polsce też ktoś tam film nakręcił o tym siodełku i też, że jeżdżą bez już tego, w shortach bez pampersa. I ja to sprawdziłem na własnym tyłku i mojej żonie też kupiłem takie i pytała się, nie? Bo na razie tam w Polsce to żeśmy parę kilometrów to zrobili. Tak. Ja w tym momencie na tej trasie to. Bardzo ciekawe. Gdybym wcześniej to zrobił, to miałbym o dwoje majtek mniej w tych sakwach. To byłoby no, ze 2 kilo z saki. Nie wiem, to jest niesamowite, naprawdę. Bo... Skórzane siodełko. Nikt nie uwierzy, bo będą jeździć na karbonowych, tytanowych, tak. węglowych cudeńkach. Do tego pampersy po 600, ja takich mam w całą szafę w domu. No i teraz trzeba będzie, wiesz, wyrzucić je. Albo sprzedać może. No, ale może kto kupi używane pampersy, ale już nie o to chodzi. Faktem jest, że siodełko jest rewelacyjne. To jest standardowe, klasyczne siodełko. Tak, Rower też. Rower jest prosty, tak jak tak. dawniej rowery były robione. Sztywny widelec z przodu. tak. No trochę lepsze te podzespoły ma, prawda? Wiadomo. No wiadomo. i koła. No i na jakiej nawigacji polegałeś podczas trasy? Bo tam mówiłeś mi wcześniej trochę, że trochę Google używałeś, ale też coś innego. No więc jak prawda? Kumot mnie tam przeprowadził trochę tak po ornych polach, znaczy po takich drogach między polami, Tak, zwłaszcza po deszczu, jak żem z Polski w Polsce jechał, ale to po Kostnej błocie utaplany, tak, to później zacząłem jechać na nawigacji i Kumota i Google'a. aha, I porównywałem, bo na przykład Tak. w Kumocie mam wszystkie wzniesienia i tam wiesz pokazane w procentach tak, wszystko. tak. A w Google'ach to tam no, umiarkowane albo w miarę proste. No, w miarę proste to jest, wiesz, te 3% to jest Tak. dla Google'a w miarę proste. Proste. I to mnie satysfakcjonowało, bo wiedziałem, że jak pojadę na Google'ach, to nie wdepnę albo w drogę rowerową, która zarosła już krzakami, Tak. bo i tak się zdarzało. Tak. W drogę rowerową, co wiesz, żadnego utwardzenia nie było, a po deszczu były takie kałuże, żebym się martwił, czy nie, jaka dziura w środku nie wpadnie, nie połamie półek. No więc nie ma idealnej nawigacji. Nie, Każda ma ale- swoje plusy i minusy, dlatego wiesz, trzeba też mieć trochę intuicji i znajomość czytania map. Ale ogólnie używałeś telefonu jako urządzenia, którego używałeś, to Tak, po tak, prostu to jest telefon. zwykły Samsung. Dobra, jak ten telefon ładowałeś w takim razie? Z powerbanka, tak, w tej chwili też jest podpięty do powerbanka, a na trasie miałem taką cegłę, która ważyła 70 deko, 30 tysięcy mAh, bo ten 10-tysięczny to mi tam na 2-3 godziny wystarczał, a tamten wystarczał, wiesz, na cały Boży dzień i było, że wziąłem na kemping, nie było gdzie się podładować, Tak. bo na przykład wtyczki angielskie No, i to do kamperów tylko, tak. jest taka okrągła, no, troma, no ale na drugi dzień też starczyło. 30 tysięcy mAh to jest bardzo dużo. Jeszcze powiedz na koniec, ile masz lat, jeśli jeśli możesz. No. Niebawem skończę 69. No, to jest niesamowite osiągnięcie, moim zdaniem. Bo- To jest, ja wam powiem, w życiu trzeba mieć marzenia. Marzenia, które dążyć do nich, żeby zrealizować. I taki wyjazd to dla takiego faceta jak ja to znakomita większość. Ja podejrzewam, że to może tam jedna, dwie osoby w Krakowie w to wierzyły, że ja podołam, że za niebawem wrócę pociągiem, tirem, autem, nie wiem. No pewnie. Ten kolega mi mówi, słuchaj, moja ciężarówka w Manchesterze się ładuje, ale ja jeszcze nie, dopiero z Krakowa wyjechałem. Ale w razie czego to jedzie po trasie, to cię zgarnie. Trzeba mieć marzenia, trzeba się nie bać. Najważniejsze to też się nie bać, wiecie. Ja wam powiem, nie znając języka,
ani niemieckiego, ani holenderskiego. Z angielskiego to wiesz, no, w pierwszej klasie się chyba tyle dzieci uczą, co ja umiem. Dawałem sobie radę. Faktem jest, że bardzo dużą pomoc miałem przez mojego syna, który tutaj mieszka, bo jakieś sprawy w hotelach problematyczne, na przykład schowanie roweru czy coś, no to przez Signala żeśmy się łączyli i on rozmawiał. No, także miałem bardzo dużą wygodę i do tego go później ubrałem już jak jechałem, żeby wynajdywał hotele. Ja miałem etapy porobione i tam w tej okolicy znaleźć hotel, kemping, nie wiem, West House, czy tam wiesz, w Niemczech jakieś też techniczne agroturystyki. Bardzo dużą pomoc od niego miałem. Jako przykład wam powiem, że tu jadąc do Anglii musiałem mieć test wykonany do 72 godzin przed wjazdem do Anglii. Test mi wypadał zrobić w Holandii. I to był Utrecht. Mój syn zadzwonił w Holandii gdzieś tam do Ministerstwa Zdrowia. Dowiedział się, że w Holandii taki test robią za darmo. Tam jakieś określone ośrodki, reszta robi komercyjnie. I on wynalazł z tą osobą z ministerstwa, gdzie ja mieszkam, i znaleźli przychodnię, która ode mnie było, miałem 750 metrów na rowerze przejechać do przychodni i widzę cena 139 euro, no testem PRC, nie? Ja mówię, no trudno, mam to wliczone w koszty, nie? No i zrobili mi test, ja się pytam ile ona, a mówi, że to jest wiesz, gratis. Byłem wiesz, zaskoczony, chociaż syn mi mówił, że takie coś jest za darmo, nie? To taki też, wiecie, sytuacja z Holandii. Tam w Holandii na tej przystani promowej też pani w tej Stena Line, w tym biurze promów, bardzo uczynna, czekała ze mną, aż mi test ten przyjdzie, bo to 24 godziny miał przyjść. Zrobili błąd jeszcze w tym, ta dziewczyna zrobiła błąd w mailu, więc mój syn tam interweniował dopiero telefonicznie. Także olbrzymia pomoc mojego syna, bo inaczej to no pewnie bym do dzisiaj jeszcze tu jechał. Bo jestem do żartu, uparty, ja sobie wiecie, ja, żeby rozmawiać, to ja muszę mieć dużo miejsca naokoło. No to trzeba mieć kogoś czasami tak, żeby, bo to jest taka wyprawa samemu, to bez kompletnie żadnej pomocy. No to wyszło w trakcie, zwłaszcza jak w Niemczech już wylądowałem, bo on już mi w Polsce zaczął tam wyszukiwać miejsca, prawda, że gdzie po tym jak wylądowałem na łące, wiesz, na dziko, dzięki takiemu rolnikowi mi tam wiesz, przez telefon wytłumaczył, jak mam wjechać, żeby w spokoju zanocować koło jego krówek, będę bezpieczny, wszystko. Super było, tylko że zapomniałem sobie uzupełnić wody. No. Powiem tak, spotkałem mnóstwo fantastycznych ludzi na takim wyprawie. To jest nie do uwierzenia, jak ludzie potrafią inaczej patrzeć na drugiego, a zwłaszcza na takiego gościa, który sobie wymyślił taką podróż. Za darmo kawa w Polsce, w Niemczech. Wyjeżdżam na takie wzniesienie, jest przystanek przy drodze i za tą drogą ogrodzenie, konie i taka starsza pani z wnuczką przy tych koniach. Przychodzi, a ja już do tego przystanku już siadam, żeby siąść, żeby się wiesz, wody napić, kanapkę zjeść. A ona podeszła, czy się napije, czy coś się napije. Ja mówię, chętnie bym się kawy napił. Ta pani za chwilę przychodzi z kawą i z tortem, bo się okazuje, że jej mąż właśnie skończył 82 lata i jest ten tort, jeszcze został z tych urodzin i czy ja zjem? No chętnie, czemu nie? Wiesz, jadąc na rowerze to trzeba dużo słodkiego, kalorii, prawda? tak. No takie gesty, no. Po drodze mnóstwo takich rzeczy były. Na Śląsku na przykład w restauracji, w Polsce, na Śląsku zamówiłem jedzenie, pamiętam 27 zł miało to kosztować, do tego piwko, bo to już było, dojechałem do agroturystyki i ta pani powiedziała, że tam na dole jest restauracja, tam do 18 czynna, to jeszcze może zdążę. Poszedłem tam na dół,
No i facet ze mną rozmawia, 18 dawno minęła. I wreszcie mówię, że rachunek przynosi 17 zł. Ja mówię, no chyba się pan pomylił. Dla mnie specjalna cena. Wiecie, jakie takie małe rzeczy, jak potrafią cieszyć. I dlatego jestem tak pozytywnie zadowolony z tego wyjazdu. Żadnych strachów. Wiesz, nikt mnie nie chciał zabić, przejechać, zjeść. Nie wiem, no. Wspaniale, naprawdę. Czego więcej, to są takie Także nie najlepsze ma- przygody. Tak? Nie ma się co bać świata i trzeba je, wiesz, odkrywać. A z siodełka rowerowego to chyba najlepsza, chyba poza pieszymi, to jest siodełko rowerowe to jest najlepsza sprawa do podróży. Tak jak jeszcze jeżdżą we dwójkę, no to wiesz, i podział bagaży, podział obowiązków. No i coraz więcej kłótni, dlatego jechałem sam. No, Sam z sobą się nie mogłem kłócić, bo nie lubię. to prawda, to prawda. Bardzo dziękuję za wywiad. Nie ma sprawy. Bardzo wspaniale miłego. poznać. Tak. Dziękuję za spotkanie, za miłe spotkanie. No. Thank you very much for watching. I hope that you enjoyed Adam's amazing story, and I'll see you in the next video.